wielu z Was zastanawia się, jaka będzie przyszłość rynku nieruchomości mieszkalnych, bo chcecie kupić mieszkanie, bo chcecie je sprzedać, chcecie wynajmować, albo być najemcą, albo wręcz budujecie. I postaram się tutaj odpowiedzieć na te pytania, ale pokazując Wam takie czynniki jak to, jakie są nastroje w polskiej gospodarce, bo są bardzo ciekawe, a te nastroje determinują przyszłość. Jeżeli widzimy naszą przyszłość fatalnie, no to po prostu nic nie kupujemy. Przy okazji też odwołam się do tego, co pokazywałem nie tak dawno, czyli do tego, co się dzieje w kredytach mieszkaniowych i na budowach mieszkaniowych, bo to dla wielu może być zaskoczeniem. Ale jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, zmiany w prawie, subskrybuj ten kanał, bo tu dowiesz się najświeższych informacji. Pisz nam w komentarzach propozycje nowych tematów, pisz oceny swoich lokalnych rynków, ale nie zapomnij podać nazwy miejscowości, terenu, o którym piszesz, bo inaczej te informacje są niekompletne. No i też od razu mówię, że na stronie cement24.pl jak zwykle ta sama audycja, ale z tymi wykresami licznymi, które pokażę w tej audycji w formie statycznej, czyli łatwiejszymi do zobaczenia również jest. Tam są również kursy obrotu nieruchomościami, a jeżeli chcesz znaleźć więcej informacji na naszym kanale YouTube, no to wspieraj nasz kanał, bo jest specjalna playlista dla wspierających. A w tej audycji postaram się omówić to, co dzieje się w gospodarce, ma wpływ na właśnie ceny mieszkań, rynek nieruchomości i na jego przyszłość, czyli na przykład jaka jest koniunktura konsumencka, co dzieje się w przemyśle, co sądzą przedsiębiorcy o przyszłości rynku nieruchomości oraz na przykład co robi Ministerstwo Rozwoju i Technologii, chociaż jak widzicie, to ono w tej chwili zajmuje się potężnie sprawą kosmosu, twierdząc, że konferencja, którą organizuje, jest największym wydarzeniem kosmicznym w świecie, co pozostawiam bez komentarza. Odniosę się również troszkę do naszej sytuacji ze stopami procentowymi i tym, co ogólnie dzieje się w gospodarce. Najpierw jednak krótkie przypomnienie. Jeżeli spojrzycie się na liczbę rozpoczynanych budów, to rok 2022 idzie na rekord, a raczej na drugie miejsce w historii, przynajmniej ostatnich 5 lat pod względem liczby budów rozpoczynanych. Co to może znaczyć? No to może znaczyć, że po prostu będzie w przyszłości, za 2 lata na przykład u deweloperów, ogromna podaż mieszkań, nowych mieszkań. Czy to drugie miejsce zostanie osiągnięte? No, pewności nigdy nie ma, ale szanse są naprawdę wielkie, ponieważ osiągnięto do września 181 000 budów rozpoczętych, co daje ponad 60 000 budów, mieszkań rozpoczynanych w kwartale, tak licząc średnio. Został nam jeszcze jeden kwartał, 3 miesiące i mamy 181 000, a w roku 2020 było to 223 000 mieszkań, więc różnica, szczerze mówiąc, nie jest jakaś ogromna i możemy przebić tę liczbę. Zobaczymy, czy tak się stanie. Jednocześnie, jeżeli spojrzycie się na kredyty mieszkaniowe, to jeżeli mówimy o jakiejś wielkiej zapaści, to jest to gruba przesada. Nie jest ani źle, ani dobrze. I tutaj będzie jeszcze odniesienie do przyszłych informacji w tej audycji mówiących o nastrojach wśród przedsiębiorców. Dodam od razu, że te sprawy były omawiane we wcześniejszych audycjach i linki do tych audycji zostawię Wam w opisie lub w przypiętym komentarzu. Natomiast zobaczmy, co się dzieje naprawdę w nastrojach na przykład konsumentów. I tu już nie jest zachwycająco. Spójrzcie się na ten wykres przedstawiający bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej. W ogóle co to są te wskaźniki ufności konsumenckiej? To jest to, jak my jako osoby prywatne oceniamy swoją teraźniejszość w bieżącym wskaźniku
i w tym wyprzedzającym, który za chwilę pokażę, jak oceniamy najbliższą przyszłość. I jeżeli oceniamy ją źle, to nasze nastroje są poniżej zera. Jeżeli oceniamy ją dobrze, to są powyżej zera. Niestety, jak widać, punktacja utrzymuje się na poziomach ujemnych. A jeśli nastrój jest ujemny, to znaczy, że jako konsument zaczynamy zachowywać się ostrożnie. Nie chcemy wydawać pieniędzy. Nie inwestujemy albo inwestujemy ostrożnie, ale jako masa konsumentów inwestujemy mniej. A jeżeli inwestujemy mniej, jeżeli trzymamy pieniądze przy sobie, no to gospodarka zaczyna się kręcić wolniej. I jak wyraźnie widzimy na tych wykresach, wszystkie składowe wskaźnika tej bieżącej ufności konsumenckiej są ujemne i w dodatku one spadły. Największy spadek o 5% w październiku 2024 odnotowano dla oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju. Dla pozostałych składowych wskaźniki spadały również, ale troszeczkę mniej. Dodam jeszcze, że jest nasza też wcześniejsza audycja mówiąca o zegarach gospodarki. Do tej audycji również link zamieszczę Wam w opisie i znajdziecie tam wykresy GUS-u, właśnie tego zegara i nastrojów dotyczących obecnej i przyszłej sytuacji w gospodarce i widać, że ten zegar idzie w złym kierunku, czyli w kierunku jak gdyby obniżenia się gospodarki. On był sporządzany jakiś miesiąc wcześniej, więc to, co widzimy tutaj na bieżącym wskaźniku ufności konsumenckiej, potwierdza jak gdyby to, co było przewidziane na tym wskaźniku zegara gospodarki, a także jeżeli spojrzycie się na wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej w październiku 2024, on również nie zachwyca nas swoimi wartościami. Można wręcz powiedzieć, że oceniając naszą przyszłość, boimy się wszystkiego oprócz bezrobocia, ale tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy boimy się niezasadnie, bo jeżeli spojrzymy się na to, co wiemy, co dzieje się na rynku pracy, no to z jednej strony mamy informację, że bezrobocie nie jest na najgorszym poziomie ostatnio, ale też wiemy, że liczba zatrudnionych spada od 12 miesięcy nieprzerwanie, co miesiąc. Jak to się dzieje? Jak następuje taki cud, że bezrobocie nie spada, a liczba zatrudnionych spada? No, mamy do czynienia z sytuacją, w której po prostu osoby w wieku starszym odchodzą na emeryturę i zwalniają miejsca pracy. Więc teoretycznie może się wydawać, że tych ofert pracy pozostaje dużo, ale przypominam, są zwolnienia z pracy i to zwolnienia grupowe, a dla tych miejscowości, szczególnie tych małych, w których następują te zwolnienia grupowe, jest to potężny cios w rynek nieruchomości. No, poza tym trzeba pamiętać, że to, że osoby starsze przechodzą na emeryturę, no bo to jest wynik tego wiele lat temu wyżu demograficznego, który nastąpił, to powoduje, że coraz mniejsza liczba osób musi utrzymać coraz większą grupę emerytów. Na gospodarkę i jej przyszłość możemy również spojrzeć poprzez to, co dzieje się w sprzedaży, na przykład w sprzedaży detalicznej, zwłaszcza tej liczonej w cenach stałych. I tu jest już nie najlepiej, jeszcze bardziej nie najlepiej powiem. Spójrzcie się na tę taką namazaną żółtą kreskę. Ona wyraźnie pokazuje, że mieliśmy jakiś kiedyś dołek, zaczęliśmy wychodzić z tego dołka w 2023 roku, żeby w 2024 roku znowu nam sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych rok do roku zaczęła spadać. Niektórzy mówią, że oczywiście ten ujemny wynik we wrześniu 2024 jest wynikiem wysokiej bazy z września 2023, ale jeżeli spojrzymy się również na taki wykres sprzedaży detalicznej, ceny wyrównane sezonowo i niewyrównane sezonowo, te wyrównane sezonowo to ta zielona linia,
No, ładnie ten spadek we wrześniu nie wygląda. Niektórzy twierdzą również, że to jest oczywiste, bo nasi konsumenci zamiast kupować towary, na przykład zgodnie z życzeniem jednej z minister tej od ochrony środowiska, że nie warto kupować ubrań, bo tekstylia niszczą klimat, to po prostu przerzucamy się na kupowanie usług. Spójrzmy się zatem, jak przyszłość swoją i w ogóle jakie nastroje są wśród przedsiębiorców. A wśród przedsiębiorców można powiedzieć, ogólnie to nastroje nie są pozytywne, chociaż nie we wszystkich branżach. Budownictwo, jak widzicie, kształtuje swój klimat koniunktury na poziomie minus 5,9, a przed miesiącem było minus 3,9, czyli jest gorzej. W handlu hurtowym również widzimy spadek, bo teraz jest minus 2,9, a było minus 1,8. A handel hurtowy przecież oznacza to, że później to wszystko odbije się w handlu detalicznym. Nie będziemy omawiali wszystkich gałęzi przemysłu, ale spójrzmy się, co dzieje się w transporcie. Teraz jest w październiku minus 4,4, a przed miesiącem było minus 1,4. A przecież transport i gospodarka magazynowa pokazują nam to, co dzieje się naprawdę w gospodarstwie. Transport jest tak jak krążenie krwi w ustroju człowieka, w organizmie człowieka. Jeżeli krążenie krwi zamiera, no to człowiek też nie ma najlepszych szans na przeżycie. Zakwaterowanie i gastronomia minus 9,3. Nie wiem dlaczego są takimi pesymistami. We wrześniu było minus 1,7. Czyli też nie jest najlepiej, ale oczywiście zachwyt naszą sytuacją gospodarczą i oceną tej sytuacji następuje w finansach i ubezpieczeniach. Tam jest plus 22,1% i nawet można powiedzieć, ten zachwyt rośnie, bo przed miesiącem było 21,9%. Co to wszystko może oznaczać dla rynku nieruchomości? No to wróćmy do tych danych. Przypomnijmy sobie, liczba budów rośnie. Niektórzy deweloperzy zaczynają budować na zapas. Ku rozpaczy niektórych z nich nie widzą tego, co było do tej pory. To znaczy, że wystarczyło nie tak dawno wbić łopatę, a już pojawiał się tłum chętnych na kupno mieszkania lub domu. Teraz tak lekko nie ma, ale chcę przypomnieć deweloperom, że takie czasy były, kiedy mieszkania sprzedawały się trudniej i ci, którzy zaplanowali swoją inwestycję rozsądnie, nie mieli problemów. Oczywiście jest też duży problem dla tych deweloperów, którzy budują na przykład w małych miejscowościach, gdzie mają stosunkowo małą grupę klientów potencjalnie kupujących. Oni oczywiście mają większe ryzyko niż ci deweloperzy, którzy działają w dużych miejscowościach, chociaż oczywiście również działając w dużej miejscowości też można zaplanować sobie złą budowę. Nie w tym miejscu, ze złą ceną lub nie z takimi powierzchniami i rozkładami mieszkań, jakie są poszukiwane. A musimy pamiętać, że na przykład takie akcje typu kredyt bezpieczny 2%, one mocno nakręciły zapotrzebowanie ze strony osób, które są singlami lub które są w parach, bez dzieci. I te osoby stanowiły ponad 80% nabywców w tym programie, który targnął naszym rynkiem mieszkań w 2023 roku, w drugiej połowie. Ale ten program się skończył. I jeżeli dostosowałeś swoją produkcję do potrzeb ludzi kupujących w tamtym programie, a teraz może wejdzie, może nie wejdzie kredyt 0%, który promuje dokładnie inną grupę nabywców, raczej tych poszukujących większych mieszkań, no to może się okazać, że Twój projekt jest nietrafiony co do przyszłych potrzeb. Zawsze jest to jakieś ryzyko. Niemniej jednak warto zauważyć to, co powiedziałem. Deweloperzy śmiało, przynajmniej na razie, rozpoczynają budowy nowych mieszkań.
Obiecałem też, że powiem coś na temat inflacji, a ten temat wiąże się również ze stopami procentowymi, poziomem stóp procentowych, które są w bankach, jeżeli chcesz uzyskać kredyt, no i które również są regulowane przez Radę Polityki Pieniężnej. I Rada Polityki Pieniężnej ma tutaj szlachetny cel zwalczenia inflacji, zduszenia tej inflacji, wprowadzenia ją do poziomu tego paska celu inflacyjnego. I to jest, trzeba powiedzieć, zrozumiałe, no bo takie zadanie jest Rady Polityki Pieniężnej. Wielka inflacja oczywiście sprawia, że nasz pieniądz zgromadzony na przykład na jakichś oszczędnościach trzymany w skarpecie traci na wartości. Możemy lokować w obligacje, możemy lokować w cokolwiek chcemy inwestować, ale inflacja jest ogólnie rzecz biorąc, wielka inflacja szkodliwa dla samej gospodarki. Generalnie jednak wielu ekonomistów uważa, że inflacja jakaś musi być, bo najgorsza jest deflacja. Co jednak oznacza duszenie inflacji. Duszenie inflacji oznacza też wysoki kredyt, duże koszty dla przedsiębiorców, co powoduje, że przedsiębiorcy mają trudniej z prowadzeniem działalności gospodarczej, co przekłada się na to, skoro masz trudniej, no to może tyle pracowników nie jest Ci potrzebnych i zaczynasz ich zwalniać. I zobaczcie, że to właśnie się dzieje. Oczywiście ta inflacja w Polsce i te wysokie stopy procentowe nie są jedynym powodem tych zwolnień grupowych, o których słyszymy, bo takim powodem może być na przykład konieczność z punktu widzenia przedsiębiorcy wyniesienia produkcji z naszego kraju, w którym droga jest energia i zaczyna być coraz droższa ropocizna, do innego kraju, gdzie energię można kupić taniej, gdzie nie obowiązują jakieś unijne ograniczenia co do ochrony klimatu i jakieś dodatkowe opłaty związane z kosztami energii i gdzie ludzie pracują za mniejsze pieniądze. Polska już nie jest najtańszym krajem na świecie, przynajmniej jeżeli chodzi o koszty pracy. Nie wiem, co jest w umysłach wielu członków Rady Polityki Pieniężnej i jak oni będą głosować za zmianami stóp procentowych, ale zwracam uwagę na jedną rzecz, że długie utrzymywanie stosunkowo wysokich stóp procentowych nie zawsze musi być korzystne. Owszem, może sprawiać szybsze dławienie inflacji, ale jeżeli te stopy procentowe będą zbyt wysokie, to może również spowodować udławienie się gospodarki. A nie wiem, czy my tego chcemy. Reasumując, jeśli chodzi o najbliższą przyszłość i obecną sytuację rynku nieruchomości mieszkalnych, podkreślam mieszkalnych, wygląda to tak, że podaż szykuje się dość duża. Jak powiedziałem, idziemy na zajęcie miejsca drugiego w ostatniej pięciolatce w liczbie budowanych, rozpoczynanych budów mieszkań. Czyli podaż teoretycznie wzrasta. Popyt może być ograniczony, bo jak na razie przynajmniej nie ma mowy o tym, że będzie obiecany kredyt 0%. Ministerstwo Rozwoju i Technologii zajmuje się kosmosem, zajmuje się wprowadzeniem ogródków działkowych do każdej strefy planistycznej, a temat kredytu 0% jak na razie przynajmniej leży sobie gdzieś cicho, bo on po prostu jest kością niezgody w koalicji, ale oczywiście może odżyć, chociaż zupełnie nie wiem, w jakiej formie to się stanie. Więc zostawmy ten temat na boku. Jak też pokazałem wcześniej, wiele osób po prostu przestało czekać na ten kredyt i akcja kredytów mieszkaniowych przynajmniej w ciągu kilku ostatnich miesięcy utrzymuje się na całkiem niezłym poziomie. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Ludzie po prostu już stracili cierpliwość i kupują mieszkania, chociaż oczywiście wiemy, znamy głosy zarówno z agencji nieruchomości, jak i głosy od deweloperów. Boże, jaka cisza, nikt nie sprzedaje, nie ma żadnych transakcji, ale już u deweloperów zaczynają się obniżki, a te kredyty przecież brane są na zakup jakichś mieszkań. Ktoś te mieszkania kupuje. Oczywiście jest też mniej osób, które kupują za gotówkę. Ja wiem, że
ostatnie lata rozbystwiały stronę podażową, bo była mała podaż, stosunkowo mała podaż, okresy małej podaży, a popyt był nakręcany mniej lub bardziej sztucznie przez różne wydarzenia, zaczynając od skutków, czy też leczenia skutków pandemii COVID, czyli tych zerowych, prawie zerowych stóp procentowych i ucieczki wielkiej ludzi od trzymania pieniędzy na rzecz zamiany ich na nieruchomość. Teraz jest gorzej. Teraz rośnie podaż mieszkań, bo na przykład wszyscy ci, albo przynajmniej duża liczba tych, którzy w latach pandemii kupowali mieszkania właśnie tak jak złoto i nawet ich nie wykańczali, ale chcieli je po prostu trzymać, bo wiedzieli, że to będzie jakaś wartość, wtedy kupowali i teraz oni jednocześnie, tak samo myśląc, postanawiają je sprzedać, bo boją się mniejszych wzrostów, że ich kapitał zamrożony w tym betonie zacznie tracić. Taki jest efekt działania zgodnie z owczym pędem. Jak wszystkie owce idą w jedną stronę, to idą w jedną stronę, a kiedy postanawiają na przykład już nie kupować, tylko sprzedawać mieszkania, to też robią to jednocześnie. Czyli mamy rosnącą podaż na rynku wtórnym, podaż mieszkań, rosnącą podaż obecnych i przyszłych mieszkań sprzedawanych przez deweloperów i jednocześnie ponure albo raczej spadające nastroje konsumenckie i też takie ryzyko tego, że zaczną się zwolnienia z pracy. Co to może oznaczać dla rynku nieruchomości? Pozwólcie, że to pytanie zostawię Wam, żebyście sobie sami odpowiedzieli. Tylko przestrzegam przed jednym. Pamiętajcie, że rynki nieruchomości mieszkalnych są lokalne. I to, o czym opowiedziałem, co dzieje się w całej Polsce, wcale nie musi odpowiadać temu, co dzieje się w Twojej miejscowości. I dlatego będę wdzięczny, jeżeli w komentarzach pod tym filmem napiszecie, co dzieje się w Waszych miejscowościach na rynku nieruchomości. Tylko błagam, piszcie nazwę miejscowości. Informacja o rynku w miejscowości X jest żadną informacją. Nie piszcie, że jest tam 100, 250 tysięcy mieszkańców. Napiszcie nazwę tej miejscowości. To pozwoli innym również dowiedzieć się więcej, innym użytkownikom naszego kanału. A właśnie do subskrybowania naszego kanału zapraszam każdego z Was, każdą z Was, jeżeli chcecie wiedzieć więcej o tym, jakie są trendy, jakie są zmiany w prawie w nieruchomościach. I przypominam, że na stronie syben24.pl te audycje znajdziecie z takimi lepszymi, statycznymi prezentacjami wykresów użytych w tej audycji i tabel, a także znajdziecie tam kursy o obrocie nieruchomościami. Zapraszam do korzystania, bo jest to największa platforma szkoleń o obrocie rynku nieruchomościami. Cześć, trzymajcie się.